Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jestem właśnie na Harlemie i zabieram Was tutaj na spacer na Uniwersytet Columbia i będę dzisiaj Wam opowiadać o liście umiejętności, jakie posiadają Nowojorczycy przez to, że mieszkają w Nowym Jorku. Jest to lista tak naprawdę zdań i wypowiedzi Nowojorczyków, jakie odpowiedzi udzielili na pytanie, jakie masz nowe umiejętności po życiu w Nowym Jorku. Także zapraszam Was serdecznie na ten luźny, przyjemny, fajny odcinek z tego tutaj spaceru po Harlemie. Polka w Ameryce. Mam dzisiaj pracę właśnie na Uniwersytecie Columbia i teraz muszę iść bardzo pod górę, bo tutaj jest bardzo dużo wzgórz właśnie na północy Manhattanu. Ja nawet mieszkam w okolicy, która nazywa się Washington Heights. Heights właśnie od tych wszystkich też wzgórzy. I idę na ten spacer tutaj, zabieram Was, a przy okazji właśnie chcę Wam opowiedzieć o tej liście umiejętności Nowojorczyka. I to jest lista, która powstała na podstawie osób wypowiadających się na temat życia w Nowym Jorku, osób, które nie są z Nowego Jorku, ale opowiadają, co Nowy Jork sprawił, że czego się nauczyły, jak teraz żyją, jakie teraz są. Ja też się trochę winna czuję, muszę się przyznać, że cały czas chodzę w tej samej kurtce, tylko zmieniam czapki i szaliki, bo po prostu jest teraz zimno, a to moja najcieplejsza kurtka, także przepraszam Was, że w każdym odcinku wyglądam tak samo. Założyłam już sobie okulary, bo nawet, słuchajcie, nie słońce, chociaż też troszkę słoneczka jest, jak teraz na przykład na mojej twarzy, jak na zamówienie. Jest słoneczko, ale przede wszystkim wiatr. W Nowym Jorku jest dość mroźny ten wiatr. Z kolei w lecie w ogóle nie wieje, także miasto po prostu kontrastów. Dobra, już ogarnęłam tutaj kabel, już wszystko mam. Lecę w takim razie z tą moją listą tych różnych opinii ludzi, którzy tutaj zamieszkali w Nowym Jorku. Już tylko stanę, żeby Wam tutaj pokazać, jak piękny jest duży niby akwedukt, ale taki most. W ogóle jak tutaj coś budują, to naprawdę mają niezły rozmach. Wszystko jest takie olbrzymie, z tym, że jest już stare. Dopiero teraz przepchnęli pakiet na infrastrukturę i będą odnawiać, bo co chwilę są jakieś wypadki. To się budynek zawali, to most, to teraz kolej. Co chwilę teraz coś się dzieje po prostu takiego katastroficznego w Stanach, bo to wszystko jest po prostu stare i nagle sobie zdają sprawę, przydałoby się modernizować naszą infrastrukturę. Hello! No nic, chodźmy już do tej listy, bo mogę tak gadać i gadać godzinami o pierdołach, a dzisiaj będą to fajne pierdoły, bo będą to pierdoły związane z życiem Nowojorczyków. Dobra, podzieliłam to na kategorie. Pierwsza kategoria, jako że idę teraz do góry po schodach, to się na chwilę tutaj zatrzymam, żeby odpocząć, a przy okazji mam fajne światło słoneczne. Pierwsza kategoria, my own business, czyli mój własny interes, mój własny nos. Minding my own business, czyli interesuję się samym sobą, nie skupiam się na innych, jestem skupiony na sobie tutaj w Nowym Jorku. Zauważanie wszystkich wokół mnie bez patrzenia im w oczy, nie patrzenie ludziom w oczy. I to jest coś, co się powtórzyło chyba 3 razy, dlatego musiałam skrócić i skreśliłam te pozostałe odpowiedzi. Raz to zachowałam. I to jest faktycznie rada, którą ja też mogę Wam dać. Że jasne, można tam spojrzeć, zerknąć na człowieka, ale nigdy nie zatrzymywać się na patrzeniu w oczy. Zwłaszcza jeśli jest to jakaś osoba bezdomna, gadająca do siebie, śpiewająca pod nosem, robiąca coś takiego abstrakcyjnego, nienaturalnego, o może tak. No i ostatnie z tej kategorii, being aware of my surroundings, czyli zdawanie sobie sprawy z tego, co się dzieje wokół, absolutna kontrola tej naszej rzeczywistości, która się wydarza wokół. Tu jest duży chaos, jest dużo ludzi, dźwięków, zapachów, dużo w ogóle różnych stymulantów z każdej strony, na każdy zmysł. Więc ważne jest to, żeby jednak się orientować, w jakiej sytuacji w danym momencie jesteś. Czy jesteś bezpieczny, czy nie wiem, gdzie jest wyjście ewakuacyjne, co się dzieje. Niestety, ale życie w Stanach wiąże się też z tym, akurat nie w Nowym Jorku, nie wiem jak to będzie, jak się przeprowadzę do innego stanu,
ale akurat w Nowym Jorku nigdy tak nie miałam, że bałam się na przykład o broń. Natomiast wiem, że generalnie w Stanach ludzie też są bardziej zorientowani w tym, co się dzieje wokół przez pryzmat przetrwania. Muszą wiedzieć po prostu, jak przetrwać, bo tu nie wiadomo, kiedy będzie kolejna masowa strzelanina, prawda? Niestety, ale takie są realia też życia w Ameryce. Kolejna kategoria to taksi. Mówić mojemu taksówkarzowi, gdzie mnie zabrać, dokładnie ulica za ulicą. I to jest prawda, a to jest prawda pod tym względem, że taksówkarze nie zawsze wiedzą, kto jest turystą, a kto jest lokalsem, więc jeśli wchodzisz do taksówki i zaczynasz mówić dokładnie, gdzie chcesz być zabrany, którędy, to wtedy już taksówkarz wie, że nie może cię na kasę wyrąbać, nie może cię oszukać, więc to faktycznie tak jest, aczkolwiek z taksówek już teraz mało kto korzysta, bo już teraz są Ubery. Wsiadanie do taksówki, zamykanie drzwi, zanim jeszcze powiesz taksówkarzowi, gdzie chcesz jechać. Nie wiem, czy to jest jakoś wyjątkowe na Nowy Jork, czy w Polsce też tak robicie, ale jak już siedzicie, macie pasy zapięte, to dopiero wtedy mówicie, gdzie chcecie jechać. Takie niby tutaj właśnie, takie to jest nowojorskie. Kurczę, nie wiem, weszłam na górę, ale chyba jednak dołem mam pójść. Nie jestem już pewna, chyba trochę za daleko. A nie, pokazuje mi, że tędy mam iść. To co, mam mostem chyba iść? Kurczę, myślałam, że wam widoczki jakieś tutaj pokażę, a jednak mam mostem iść. No dobra, lecimy dalej z listą. Zobaczymy, gdzie mnie tutaj mapa wyciągnie. Bo idę do konkretnej... O Jezu, jak wieje. Bo idę do konkretnej sali, do konkretnego kompleksu, bo tutaj wiele ma budynków Columbia University. Także chyba tędy. Zobaczcie. Taka nieciekawa trasa i też strasznie wieje, także chyba po prostu spotkam się z wami. Za chwilę to dokończę, jak już zejdę z tego mostu, bo chyba nie ma sensu na tym moście nagrywać. Słuchajcie, mega wtopa, bo się okazało, że budynek, do którego idę, to jest ten tutaj, a nie ma zejścia na dół. Także przeszłam większość mostu i muszę wracać. No nic, zdarza się i najlepszym. A rzadko tutaj przyjeżdżam na Uniwersytet Kolumbii. Rzadko pokazuję turystom w ogóle Harlem. Zdarza się, ale mam takie swoje miejsca. Niekoniecznie Uniwersytet Kolumbia pokazuje klimat Harlemu, bo to jest długa historia, ale miałam taki odcinek z kolegą czarnoskórym z Zeusem na temat rasizmu w USA. W ogóle bardzo polecam ten odcinek. Do dzisiaj jeden z lepszych odcinków, jakie uważam kiedykolwiek nakręciłam. Zadaję mu takie pytania wprost na temat rasizmu i właśnie mówił, że Uniwersytet Kolumbia wykupuje mieszkania, budynki mieszkalne wokół Columbia University i zasiedla je osobami białymi. Tak przynajmniej tak z perspektywy osoby czarnoskórej to wygląda, także to też jest ciekawa historia, taka gentryfikacja, nie wiem, czy to jest słowo po polsku też, ale gentrification po angielsku się tak nazywa, takie wybielanie dzielnicy, że tak powiem. No ale to nieważne. Łzy mnie aż ciekną, bo tak wieje. Mam nadzieję, że słyszycie mnie dobrze. Dobra, lecimy na kolejne rzeczy z listy. Kolejna kategoria dotyczy metra. I pierwszy cytat jest taki: jumping the turnstile, czyli że w Nowym Jorku nauczyłem się nie płacić za metro i przeskakiwać przez tą bramkę do metra. Prawda jest taka, że jak tutaj jesteście nawet na wakacjach, znaczy wiem, że na wakacjach pewnie nie będziecie jakoś specjalnie, nie wiem, ryzykować ani nic takiego, ale jakbyście chcieli, to po prostu można nie zapłacić za metro, po prostu przeskoczyć tą bramkę, ale ładnie, pokażę wam. Da się przeskoczyć tą bramkę, jeśli nie ma wokół nas policji. Bo jeśli jest policja, to trzeba zapłacić. A tak to nie ma w ogóle kontrolerów, nic takiego. Schodzę sobie tutaj i mam dojść tam, czyli będę musiała pod tym akweduktem iść. No dobra, jakoś to będzie, dam radę. Dobrze, że przyjechałam o wiele wcześniej, żeby nagrać ten odcinek, także wszystko się dzieje z jakiejś przyczyny. Lecimy dalej. Następny punkt, jeśli chodzi o metro. Wiemy dokładnie, w który wagon wsiąść, po to, żeby wyjść dokładnie tam, gdzie chcemy i kiedy dojedziemy do naszej destynacji,
Wiem, że będę dokładnie w tym miejscu, po tej stronie schodów, po której chcę. I to jest totalnie prawda. Jak już gdzieś mieszkasz, na przykład gdzieś masz hotel, już masz jakąś taką miejscówę stałą, do której jeździsz w Nowym Jorku, to już wiesz na przykład, że łatwiej jest Ci wysiąść schodami, nie wiem, z przodu na przykład metra, albo z tyłu metra, albo po środku metra. A tutaj Wam pokażę, widzę, wiecie jak w LA są te składy ludzi bezdomnych pod mostami, to tutaj też jak się okazuje, zobaczcie, tam ktoś ma cały dobytek, aż tak blisko nie będę podchodzić, no i wieje strasznie. Ale tylko Wam chcę pokazać, że w Nowym Jorku nawet w zimie to też jest no, zjawisko, które coraz częściej widzimy, zwłaszcza po pandemii. Następny punkt. Jak zrobić zwariowane oczy, żeby dostać się do pociągu G, żeby konduktor poczekał na Ciebie 3 sekundy, żebyś zdążył na ten krótki pociąg. Pociąg G jest krótszy niż pozostałe pociągi, ma mniej wagonów i trzeba zawsze dojść trochę głębiej w stację. Więc to jest zdecydowanie cytat osoby, która tutaj mieszka albo po prostu dobrze zna pociągi, bo ta osoba dokładnie wie, że to jest pociąg G, który jest krótki i że trzeba się tego patrzeć błagalnym wzrokiem na tego konduktora, który znajduje się po środku, bo jest jeden, co prowadzi pociąg na samym początku pociągu, ale jest też drugi po środku, który otwiera i zamyka drzwi. No i patrzenie się błagalnym wzrokiem, żeby nie zamknął drzwi Ci przed twarzą. I właśnie w pociągu G, ten co zamyka i otwiera, to jest na końcu tego pociągu, bo nie ma drugiej połowy tego pociągu, jest o połowę prawie krótszy. A w sumie nigdy nie policzyłam, bo normalnie metro ma 10 wagonów. Kiedyś muszę sobie policzyć, ile G ma, czy ma faktycznie 5, ale całkiem możliwe, bo ten co zamyka i otwiera drzwi jest na samym końcu tego metra. Idę dalej. Spanie w pociągu, ale budzenie się dokładnie wtedy, kiedy trzeba na Twoim przystanku. I to jest tylko i wyłącznie związane z wibracjami i Twoją podświadomością, z wibracjami pociągu i Twoją podświadomością. Dużo Nowojorczyków faktycznie śpi w metrze, ale fajne ujęcie, patrzcie z tym słońcem. Jak się mogę teraz pobawić. Dużo Nowojorczyków śpi w metrze, ja w ogóle moim dziwnym hobby jest robienie zdjęć śpiącym Nowojorczykom, bo dla mnie to jest świetny paradoks, że mówi się, że to jest miasto, które nigdy nie śpi, a de facto śpi w pociągu, bo takie są duże odległości, bo tak ci ludzie są już zmęczeni tym ciągłym hustlingiem, tym ciągłym napierdzielaniem dużych odległości i pracowaniem, wysokimi cenami i tak dalej. W Nowym Jorku są cholernie pracowici ludzie. Znowu strasznie wieje, nie wiem, czy coś słyszycie? Ale wieje. Ale zapachniało też kiełbaską. Nie jest źle. Zobaczcie, w jakim ładnym miejscu tutaj wyszłam. I tam muszę przejść jeszcze parę ulic. Jak stać w metrze bez dotykania czegokolwiek i nieupadanie, kiedy metro rusza i się zatrzymuje. No, metro jest generalnie, wiecie, brudne, tam często też nawet bezdomni sypiają, prawda? Także ja się tak ustawię, żeby może tyłem do tego wiatru. Także no niestety, ale faktycznie metro jest brudne i zawsze trzeba sobie ręce zdezynfekować po. Ja dotykam, to nie jestem jakoś tam obrzydzona, żeby nic nie dotykać, ale rozumiem, dlaczego ktoś tak mógł powiedzieć, jak najbardziej. Przy okazji chciałam tutaj też Was zaprosić do kupna mi kawy. To znaczy w linku poniżej zostawiam, odwrotnie, w opisie poniżej zostawiam link, teraz dobrze, w opisie poniżej zostawiam link i jak na niego klikniecie, to możecie postawić mi kawę. Postawić mi kawę za tą rozrywkę, której dostarczam, za informacje, które dostarczam, za moją pracę na tym kanale. Jakbyście mieli ochotę w zamian za kawę, Boże, jak wieje, nie spodziewałam się, że aż tak tutaj wieje, no ale przeciągi są, jesteśmy zaraz przy wodzie. Zaraz się tu gdzieś schowam, może żeby było mniej trochę tego wiatru. Tam są jakieś ławki na słońcu, to tam pójdę, bo już tutaj doszłam do Kolumbii. Także w zamian za postawienie mi kawy wysyłam linki do 2 odcinków, które jeszcze
nie zapremierowały, także jak macie ochotę na więcej odcinków i na postawienie mi kawy, to zapraszam do tego serdecznie i jest taka możliwość. Link poniżej. Dalej, jeśli chodzi o różnorodność, próbowanie zgadnąć, jakimi językami ludzie wokół mnie się posługują. I to jest piękne w Nowym Jorku. Tutaj jest taka różnorodność tych wszystkich ludzi. Ja sobie tutaj przysiądę na słoneczku. Jeszcze mam trochę czasu do tej pracy, także jeszcze skończę Wam to tutaj nagrywać siedząc sobie. I wiecie co? Albo wiecie co? Przejdę się trochę, to chociaż nie za bardzo. Nie wiem co robić. A usiądę. Bo za bardzo trochę wieje. Nie spodziewałam się, że aż tak będzie wiało, ale kto chce, to dalej ogląda. W ogóle dziękuję Ci, że wciąż tu ze mną jesteś. Taka dygresja, ale jest mi bardzo miło, że ten kanał się rozwija i że mam osoby, które faktycznie doceniają moją pracę i spędzają ze mną tutaj czas, śledzą moje przygody i poczynania. Jest to naprawdę przemiłe. Jeszcze jeden punkt, jeśli chodzi o różnorodność, oprócz tych języków, że ludzie wokół Ciebie mówią w różnych językach, wyklinać kogoś w wielu językach. Ja znam kilka takich przekleństw w kilku językach, więc faktycznie nie co prawda nigdy jeszcze tego nie użyłam, jeszcze nikogo tutaj nie zwyklinałam. Natomiast zdarza się to często wokół mnie, że jest dużo takiej, myślę, że to na całym świecie, ale dużo jest takiej złej energii w powietrzu i ludzie mają mniejszą cierpliwość generalnie, co chociażby to widać po lotach, prawda? Co się działo teraz w samolotach po tej całej pandemii, także ludzie po prostu jakby zapomnieli, jak być kulturalnymi ludźmi w stosunku do siebie, więc ja też więcej zauważam takiego właśnie jakiegoś takiego gniewu i ludzkiego, nie chcę nazwać tego, no powiedziałabym po prostu takiego przemęczenia, takiego zmęczenia materiału. O, nawet nie wiem jak to nazwać, słuchajcie. Dalej, kolejna rzecz na liście, kolejna kategoria. Wiecie co, jeszcze mamy kilka tych rzeczy, a strasznie wieje. Ja ten odcinek, końcówkę dogram później, bo po prostu nie jestem w stanie przez ten wiatr rozmawiać, a też już nie chce mi się chodzić w takim wietrze, jak już doszłam tutaj do pracy. Także mamy jeszcze do opowiedzenia, jeśli chodzi o chodzenie i o specyficzne rzeczy dla Nowego Jorku. Także do tych punktów powrócę u Ciebie zaraz, a u siebie za kilka godzin. Także do zobaczenia. Jestem już w Columbia University tutaj. Tak wygląda wszystko za oknem. Brudne są trochę te okna, no ale no nieważne. Zobaczcie, to jest mój stół do pokera. Tam dalej są stoły do blackjacka. Takie macie wejście w moją pracę. I strasznie nowoczesna jest ta szkoła. Widziałam przed chwilą świetne tutaj sale do nauki. To jest jedna z top 10 najlepszych szkół w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Columbia University. Zobaczcie, tutaj na przykład mają jakieś prezentacje, uczą się. Tutaj też jest jakaś aula do uczenia się. Quiet Lounge, to po cichu. Pomyślałam, że jeszcze ze 2 punkty tutaj stąd Wam nagram. Tutaj moi znajomi, co też będą rozdawać karty. Tam akurat jest craps, tutaj jest ruletka, a ja tam mam swojego pokera. No i myślałam, że właśnie jeszcze Wam opowiem o 2-3 rzeczach tutaj stąd, ze środka, tak dla różnorodności tego odcinka. Jeśli chodzi, następny punkt to jest chodzenie. Chodzenie bardzo szybko, ze wzrokiem, który może zabić i bez wskakiwania na innych ludzi, czyli bez jakiegoś takiego klasu. Wow, zobaczcie na to. To jest sala na wykład, ale zarąbista. Wszystko takie fajne, nowoczesne. Wow. Tak, faktycznie to ostatnio mówiłam w odcinku o nawykach Nowojorczyków, że bardzo szybko chodzimy. Tutaj zachodzi akurat słońce. Tu jest rzeka Hudson, na której lądował Sully zresztą. I po drugiej stronie to wszystko to już jest New Jersey. A tam jest taki most, teraz już go nie widać, wcześniej go było widać, most Waszyngtona. I dobra, czyli szybko chodzimy. Tutaj może na chwilę stanę.
Jestem, dobra, na chwilkę tutaj stanę, dopóki mnie stąd nie wygonią, bo widzę, że ktoś tutaj siedzi, ale nic nie powiedział na to, że tutaj weszłam do środka. Knowing what's a short block and long block. Nazywamy short block to jest ulica, long block to jest avenue. I generalnie avenue ma długość 3 ulic, czyli na przykład odległość, żeby przejść z 35 na 38 ulicę jest taka sama jak przejść z pierwszej na drugą avenue na przykład. Także rzeczywiście to jest ta świadomość, że wiemy, co to znaczy długo chodzić i co to znaczy krótko, szybko chodzić. Kolejny ten punkt jest umiejętność chodzenia wiecznie, bez zmęczenia i bez przerwy i to jeszcze w obcasach. Tak, ja też jak zawsze przyjeżdżają tutaj do mnie turyści, to też im mówię, żeby zakładali wygodne buty, bo w tym mieście się chodzi i tyle się po prostu chodzi, a jak coś masz nie tak, nie wiem, ze stopą, ja miałam coś nie tak ze stopą na przykład, czy z kolanem, to przerąbane, bo nie ma jak, więc wszędzie są schody, no dosłownie stoję przy schodach teraz, więc wszędzie są schody. To jest przypadek, że stoję przy schodach, ale to dobry przypadek w tym wypadku. Jak odpowiadać na pytania turystów albo osób nieznanych Tobie, strangers? Zawsze odpowiadać idąc i mówiąc Hi, how are you? Nice to see you. Good, how are you? Recording a video, I'll be right there. Spotkałam koleżankę, której nie widziałam kawał czasu. Tutaj sobie usiądę, zobaczę, czy jest w miarę dobre światło. Tak. Już tutaj z tym moim stołem w tle. Jakby ktoś kiedyś chciał w ogóle, jak mieszkacie w Stanach, to ta firma nazywa się FHCE. I nie tylko szukają krupierów do pracy, w razie czego zawsze szukają krupierów. Więc jakbyście chcieli sobie dorobić tak jak ja i mieszkacie gdzieś w Nowym Jorku, to zapraszam do kontaktu. Oni jeszcze są w San Francisco i chyba w Teksasie? No w każdym razie. Tak, chodzimy i odpowiadamy na pytania, bo trzeba zaoszczędzić czas, nie można tylko stać i odpowiadać na pytanie, trzeba iść w międzyczasie. Kolejny punkt to jest sztuka jaywalking, czyli sztuka przechodzenia na czerwonym świetle. To wiele razy już o tym mówiłam, to chyba nie muszę. Wszyscy przechodzimy po prostu na czerwonym świetle. I ostatni już punkt, żebym już tutaj nie siedziała, zwłaszcza, że zaczynam pracę za 4 minuty, ale nikogo jeszcze nie ma, tylko ta moja koleżanka. Kolejny punkt to jest szybkie chodzenie podczas unikania reszty świata. Hi! O, moja Natalie przyszła, muszę się przywitać. Okay, you wanna be on camera in my episode? Yes. Yes! Oh, hi baby! Oh my god, something's poking me in the tit. This is poking you in your tit? When you hugged me, yes, it was. Właśnie, I just poked my friend in the tit. Hi, friend. Hi. Dude, I'm married. Oh my god, you did. I was just wondering about that today. I'm fucking married. That's crazy. Yes! Congratulations. Okej, już nie dokręciłam, bo koleżanka do mnie przyszła, zaczęłyśmy gadać, a później zaczęłyśmy pracować. Jest już wieczór, ciągle strasznie wieje. Pewnie mnie tu nie słyszycie. Czekam na Ubera i opowiem Wam resztę historii dla Was za 3 sekundy, a dla mnie pewnie jutro albo pojutrze. Także zaraz opowiadam resztę historii Wam. Dobra, jestem już, jest kolejny dzień i jestem w zupełnie innym miejscu. Mianowicie już Wam pokazuję, gdzie jestem. Jestem przy Brookfield Place. Tam w tle widać Oculusa. A tutaj te takie szkło, ten budynek, to jest, słuchajcie, nowe One Trade Center, czyli to, co zbudowali na miejsce World Trade Center. Próbuję tutaj tak podejść, żeby Wam pokazać czubek, ale ciężko, bo to najwyższy budynek w tej części świata i 7. najwyższy w ogóle na świecie. Patrzcie, jak to wysoko idzie. I po prostu wyjdziemy teraz na zewnątrz i dalej będę Wam opowiadać o tych punktach, tych umiejętnościach Nowojorczyków. Czekajcie, bo drzwi są takie, dobra. Natomiast ja tutaj nie bywam często, słuchajcie, koło World Trade Center, bo to jest strasznie przykre miejsce i to jest de facto drugi odcinek teraz, gdzie w ogóle tutaj pokazuję World Trade Center. Pierwszy raz pokazywałam w takim odcinku, gdzie robiłam wywiady z Polakami, którzy tutaj żyli podczas tego, jak to się wydarzyło i oni opowiadali po prostu te historie, jak to było tutaj być podczas World Trade Center. Także zapraszam Was na ten odcinek, jak chcecie trochę więcej o tym poczytać.
a ja sobie tutaj na środku stanę. I jeszcze tutaj Wam właśnie przeczytam ostatnie punkty, jeśli chodzi o chodzenie, a resztę już poczytam w drodze do metra, jak będę przechodzić koło World Trade Center. Mówienie przepraszam z takim mocnym nastawieniem, with an attitude, wtedy kiedy ludzie kongregują się, zacieśniają się po środku chodnika. To brzmi lepiej po angielsku, jak tak muszę na żywo tłumaczyć, na przykład attitude. Nie wiem, jak dobrze attitude po polsku przetłumaczyć, bo to nie jest ani nastrój, to jest podejście, sposób bycia. No ciężko attitude na przykład przetłumaczyć, no ale to już mniejsza z tym, dygresja. W ogóle ten odcinek ma milion dygresji. No dobra. Bardzo szybkie chodzenie, reszta świata nazywa to bieganiem. Przyciskanie się pomiędzy ludźmi na Times Square bez dotykania nikogo i bez żadnej z postaci próbującej zrobić z Tobą zdjęcie albo sprzedać Ci CD. Na to też musicie uważać w Nowym Jorku, że czasem podbiegają do Was ludzie i coś Wam wręczają. Albo to będzie taki mnich, który Wam zostawi jakąś karteczkę, jakiś różaniec, jakieś coś. Różaniec nie, ale jakieś koraliki. Albo to będzie właśnie jakiś czarnoskóry Afroamerykanin, który Wam jakąś płytę da. Uważajcie na te rzeczy, bo to jest kwestia tego, że chcą od Was wyłudzić pieniądze, żebyście im dali pieniądze na coś. Także tylko daję Wam tak znać, że jak ktoś Wam coś podaje, to nie ma nic tutaj za darmo i to nie jest za darmo. I ostatni odcinek. Boże, co ja gadam? No i ostatni punkt też ciężko przetłumaczyć w sumie na polski. Shoulder push resistance when walking in large crowds of people. Czyli, że mocna, ostra działalność Twoich barków i ramion tutaj, żeby przycisnąć się przez ludzi w dużych właśnie ilościach, w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, czyli praktycznie wszędzie w Nowym Jorku, a najbardziej na Midtown, bo tam najwięcej turystów. Dobra, także przechodzę sobie teraz i będę teraz przechodzić koło One Trade Center i koło tego memoriału, także zaraz sobie to zobaczymy. No i ostatni punkt to są typowe umiejętności nowojorczyków. Po pierwsze, jak zatracić się na wiele godzin w parku. Jak wiecie, to jest betonowa dżungla, więc jak już jest okazja do pójścia do parku, to faktycznie można spędzić tam wiele po prostu godzin, bo jest dużo do roboty. Jak mówią park, to pewnie w domyśle chodzi o Central Park, aczkolwiek mamy dużo takich fajnych, większych parków, gdzie naprawdę można kilka godzin spędzić i są różne atrakcje. I miałam taki odcinek właśnie o mniej znanych parkach w Nowym Jorku, także też Was odwołuję do tego odcinka, jeśli będziecie w Nowym Jorku, chcecie pójść do parku, ale niekoniecznie tylko do Central Parku. Kolejny punkt, auć. Wstrzymywanie oddechu, kiedy przechodzisz przez Port Authority. Port Authority to jest ten dworzec taki główny kolejowy, na którym miałam odcinek o Nowym Jorku nocą, gdzie pokazywałam Wam bezdomnych, jakichś narkomanów. Przechodziłam się wieczorem tą okolicą, to jest to moja jedna z najmniej ulubionych po prostu miejscówek, bo faktycznie jest obleśna i tu jak piszą, żeby zatrzymywać, żeby nie oddychać, to faktycznie tak jest. I tutaj już jestem przy wieży północnej, to oto to stworzyli. Tam jest taka dziura. Wiecie co, kamera na mnie patrzy, także ja po prostu Wam to pokażę. Nie o tym odcinek, ale jak już tu jesteśmy, tamten kwiatek przy czyimś imieniu, nazwisku oznacza, że ta osoba dzisiaj ma urodziny i po prostu codziennie rano przychodzi inna ekipa, która wymienia te kwiatki na urodziny ludzi każdego innego dnia i w środku jest taka dziura i ta woda znika w nicość, bo tutaj wszystko jest w wodzie i teraz akurat ona nie ścieka, ale tutaj na co dzień tędy spływa po prostu woda. Taka robi się jakby fontanna z tych murów, robi się jakby taka ściana wody. No i tam już jest ten Oculus. Tutaj miejsce, o którym ostatnio mówiłam na odcinku o rzeczach, które się otwierają w 23, no to tutaj będzie takie centrum rozrywkowe. I tutaj właśnie mamy to One Trade Center. O jest! Aż pionowo idzie kamera do góry. Niesamowite to jest. Jakie to jest olbrzymie. Dobra, lecimy do kolejnych punktów. Że odwrócę się nad siebie i będę powoli szła właśnie tutaj do metra.
Niemożność słyszenia głośnych dźwięków. Na zasadzie cały czas jesteś otoczony taką ilością tych dźwięków, że już nie wiesz, co jest głośne, a co nie. Tutaj jest też fajne miejsce, znaczy piękne, no fajne, no wzruszające. Wszystkie flagi tutaj. Kolejny punkt przeczytam. Możliwość trzymania swojego pęcherza przez wiele godzin, ponieważ nigdzie nie ma dostępnych toalet publicznych, a te, które są dostępne, są absolutely horrific, czyli okropne, obrzydliwe. To jest prawda, niestety w Nowym Jorku ciężko z toaletą publiczną. Zawsze możecie na mapie poszukać Starbucksa. Starbucksy mają toalety otwarte dla ludzi, także można ewentualnie do Starbucksa sobie podejść, skorzystać z toalety, ale to jest fakt, ciężko w Nowym Jorku o toaletę. Dlatego też często na przykład w lecie śmierdzi moczem, no bo po prostu nie ma gdzie, no niestety. Więcej ludzi jest na mieście w lecie, więcej ludzi siedzi na dworze, a tam nie ma kibli. Dawanie komplementów ludziom, którzy dla Ciebie występują i dawanie im pieniędzy za ich talent. To jest też taki, będę miała odcinek o tipach na Nowy Jork, czyli o takich poradach, jeśli tutaj przyjeżdżasz. Jedną z moich porad jest to, żeby zawsze mieć dolara w kieszeni. Takiego luźnego banknota, bo na pewno ktoś pojawi się w metrze, kto zacznie nagle akrobatykę robić, grać na gitarze, śpiewać. Także fajnie mieć przy sobie tego dolara, jak ktoś Ci się faktycznie spodoba, to po prostu od razu wpłacasz pieniążki, dajesz takiej osobie pieniążki i je komplementujesz. Kolejny punkt to mieszkanie w pudełku po butach i poczucie, że i tak jest się szczęśliwym, że ma się aż tyle miejsca. Tak, nowojorskie mieszkania są dość małe, moje ma 50 metrów, ale łazienka i kuchnia są dość duże, także pokoje są niestety małe i nie są aż tak duże, jak 50 metrów mogłoby się wydawać. Umiejętność chodzenia z wielkimi torbami, z zakupami w metrze i schodami do góry. Niektóre z tych budynków tutaj to są tak zwane walk-up, czyli że trzeba iść do góry. Ja o mały włos nie wynajęłabym takiego mieszkanka na 6. amerykańskim piętrze. W Polsce to jest 5. piętro, bo oni parter traktują jako jedynkę. No i mój facet się powiedział, że nie, że to będzie straszne, żebyśmy tego nie robili i nie wynajęliśmy tego mieszkania tylko dlatego, że właśnie tam windy nie było. Ale tutaj w Nowym Jorku jesteśmy przyzwyczajeni do noszenia tych ciężkich toreb i do chodzenia z nimi w górę, w dół, po schodach, w metrze i wszędzie. Bycie dumnym z tego, że żyje się w najlepszym mieście na świecie, co jest takie... No to jest na pewno wyjątkowe miasto, jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc na świecie, tak bym to nazwała, jedno z najbardziej też charakterystycznych i znanych wszemi wobec z mediów, z filmów tam, z seriali i tak dalej. Ja wiem, czy to jest najlepsze, ciężko powiedzieć, co dla jednej osoby jakieś miejsce jest najlepszym, dla innej jest najgorszym, wiecie, to zależy kto co lubi. Ja uwielbiam Nowy Jork i ten czas tutaj spędzony i jak tu żyję jest niezapomnianym czasem i na zawsze będzie jakby miał duże znaczenie w moim życiorysie, więc dla mnie to miasto dużo znaczy. I jest też, no zobaczcie, to Wam pokażę, no jest też przepiękne, może być też przepiękne, żeby na nie popatrzeć, ale też może być odrażające, może być straszne, może być brudne, może być śmierdzące. No zależy z jakim okiem się po prostu patrzy na to miejsce i co człowiek lubi. Mój 16-letni brat był zachwycony, bo podobały mu się wysokie budynki na przykład. Inni ludzie są zachwyceni, bo są wszystkie kuchnie świata. Inni ludzie są zachwyceni, bo jest pełno amerykańskiej historii. Wiecie, tutaj mieszkał Hamilton, tutaj George Washington był zaprzysiężony na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, także to jest takie no cudowne, wyjątkowe miejsce. Nie wiem, czy najlepsze na świecie, bo ja też nie lubię takiego powiedzenia, że coś jest najlepsze, bo wszystko zależy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc niekoniecznie najlepsze, bo nie wiadomo. Dla innej osoby co innego będzie dobrego. Ostatni punkt na tej liście to jest takie podsumowanie w sumie. Hustle, czyli taki zapierdziel i praca ciężka, świadomość jeśli chodzi o czas, możliwość szybkiego myślenia, pilnowanie mojego własnego biznesu, interesu,
bycie świadomym otoczenia wtedy, kiedy się chodzi, rozumienie swojego otoczenia i na koniec napisali There is only one New York City. I to prawda, jest tylko jeden Nowy Jork i to jest właśnie to wyjątkowe miejsce. Także z tego miejsca, wyjątkowego miejsca, jako nowojorczanka, która ma te wszystkie umiejętności, żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek Polki w Ameryce. Mam nadzieję, że to było, wiem, że to był długi odcinek, ale mam nadzieję, że był ciekawy, bo Was w inne, nowe, intrygujące miejsca zabrałam. No, także dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną czasu. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, napiszcie mi coś w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pa!